Hello, jesteśmy teraz w Davao City i chcę pokazać Wam trochę to miasto. Idziemy teraz do jednego sklepu i później na kolację. Tutaj mamy jeepney, tradycyjny samochód. Raczej nie ma tutaj autobusów takich miejskich. Są jeepneye i takie malutkie samochodziki, busiki. A te duże to już są między miastami. No i taksówki. Załatwiłem sobie tutaj taki certyfikat wyjazdu z Filipin. Certyfikat, który musiałem załatwić w biurze imigracyjnym, żeby móc wyjechać z Filipin, czyli czy jestem w porządku wobec biura imigracyjnego. Taki dokument, który muszę pokazać też na lotnisku. Chyba w czasie przekraczania odprawy paszportowej. Bardzo duże zdziwienie z mojej strony, że musiałem tyle za niego zapłacić, bo 3000 pesos ponad, czyli około 200, ponad może 210 zł, 220 zł. No i wyjeżdżam w połowie października. O, tutaj ostatnio jedliśmy takie fajne miejsce na kolację, na posiłek. Bardzo smaczne posiłki. No jak widać, chaotycznie to wygląda. Nie ma za bardzo chodnika. Chodnik jest bardzo wąski przez pasy. Trzeba czasami długo czekać, aż się pojawi światło na przejściu dla pieszych. Jak widać też Davao mieszkają chyba tacy już bogatsi ludzie. Bardziej tutaj używają samochodów. Nie tak jak na prowincji, że przeważnie motocykl, a samochód to się pojawia raz na kiedy. Ale według mnie no to raczej chyba tu bezpiecznie się poruszać motocyklem, czy może szybciej. Ciam. Tutaj następne samochody. Na Filipinach jest niezbyt dużo modeli samochodów. Przeważnie tego typu samochody są takie większe już dla bogatszych. Patrzcie jakie lampy. Takie. No ale ładne, jakby takie statki kosmiczne. No i choinki już mają. Że można choinkę kupić bożonarodzeniową. No i tak. Różne takie ozdoby już. Davao to jest właśnie. Co mnie zaskakuje, że w Davao mieszkają tacy bogatsi ludzie. Takie ciuszki. Tego typu ciuszki jak w Polsce. Tylko może być wzornictwo trochę inne. Oni lubią kwiaty, takie typu. A tutaj Jezu, ufam Tobie, a tu jest College Jana Pawła II. Tutaj mamy Jana Pawła II. To jest właśnie budynek tego college'u. A tu jest takie duże skrzyżowanie. A tutaj jest nasz hotel, będzie za chwilę Casa Leticia. Business Inn, Casa Leticia.
Taki nawet ładny hotelik, ładne pokoje. Tu wam pokażę Pragę. W hotelu jest obraz z Pragi. No, jest. To wygląda w środku. Dzisiaj mamy już kolejny dzień. Jest rano, 7 rano. Jesteśmy jeszcze w hotelu i za niedługo opuszczamy hotel. Ale wcześniej zjemy śniadanie i pokażę, jak wygląda tutaj to śniadanie, jak będzie wyglądało. A teraz jeszcze pokażę obrazy, jakie tutaj mają ciekawe. Od babo. A tu jakiś kościół. Tutaj mamy kwiat magnolii. Ciekawe te obrazki, dlatego pokazuję. Tutaj nie wiem, ale to jest jakaś, jakby z jakiegoś zielnika wzięte. Proszę, jakaś roślina jakby pokrzywa. Czajniki są, ale bez kabla, dlatego na korytarzach stawiają, jak ktoś chce gorącą wodę. A tutaj widok z okna taki. Tam jest chyba ocean. Nie, tam są góry. Ocean z drugiej strony. No i tutaj restauracja. Ładnie. Popatrzcie, to jest w cenie hotelu. Hotel kosztował 1800 peso. Z tego względu, że wziąłem zniżkę na następny hotel, który muszę zamówić, jak pojadę do Polski. Tam będę miał podobno 500 peso zniżki, także 100 peso za to zapłaciłem więcej, czyli około 1700 kosztował nas pokój. W tym, że w hotelu tutaj bym zapłacił 1900. Ale przez Agodę niby jest 200 peso zniżki. I tak, można wybrać sobie naprawdę dużo, ja tam nie chciałem za dużo brać. Jest jajecznica, bungus, czyli milkfish. To jest robione tak samo jak nasz szkarp i jak robimy karpia, tak przysmażane. I smak jest identyczny jak karpia naszego. I tu jest beef. Są jeszcze warzywa, są jeszcze owoce będą. Jeszcze później pójdę w dokładkę po owoce i chleb z dżemem. Także w cenie jest takie obfite śniadanie, dlatego zawsze wybieram ten hotel. Po śniadaniu i trzeba powiedzieć, że jest to taki stół szwedzki, można się naprawdę najeść. No i to wychodzi moja oszczędność po prostu, nie? Wybieram hotel. Fajnie to zrobili, takie duże rośliny tutaj są. To bardziej z bliska by było widać. Wybieram zawsze hotel blisko terminala, żeby oszczędzić na taksówki. I ze śniadaniem, albo przynajmniej, żeby była kuchnia. Żeby jakaś oszczędność przy tym była. A tak się otwiera okno. Nie są zbyt szczelne, dlatego w nocy ten hałas drogi trochę przeszkadza. Ale można się wyspać. Są też pokoje od strony drogi, nie wiem czemu od strony z drugiej strony i tam jest zapewne ciszej, ale nigdy nam nie dali tego pokoju z tamtej strony, nie wiem czemu. No i tak, i tu jest ten St. John Paul College dawał, nie wiem czy go dobrze widać. Tu obok, jak widać, tu jest zaraz już są busy, to tam jest już terminal.
bardzo blisko. Tam góry widać, nie wiem czy takie za chmurami, góry bardzo ładnie tu widać. A tam będzie chyba ocean w tamtą stronę. I tu jeszcze pokażę tutaj te rośliny. Takie mają w hotelu tam. Podobne rośliny chyba są w Polsce tego typu. A tak rosną w kraju tropikalnym. Trochę większej wielkości. Takie palmy. Takie duże liście. I tu jest ten hotel, ta restauracja niby, ale tylko na śniadanie. O. No to teraz już opuszczamy to miejsce. Tego się nie da opisać, jaki tu jest smród. Kupę dymu. Pełno takich karenderii. No. Dym z samochodów, te spaliny. Dym z tych restauracji. Tu kanalizacja. Smród. Ah. Hello, wczoraj nie miałem jak zakończyć tego filmiku, dlatego postanowiłem teraz go zakończyć następnego dnia. Czyli filmik powstawał przez 3 kolejne dni. Teraz jesteśmy w domu rodziców mojej żony w miejscowości Tuburan. I tak tylko podsumuję. Wczoraj właśnie jechaliśmy w podróży powrotnej. Byliśmy przez niemal 10 godzin busem, także trochę męcząco. I później jeszcze jak tutaj przyjechaliśmy, to musieliśmy się udać jeszcze motocyklem do naszego domu, bo tutaj nie było gdzie już spać, bo obecnie już są goście i jutro będą obchodzone urodziny, także kolejny filmik będzie jak obchodzi się urodziny na Filipinach, na Mindanao. Będą to urodziny najstarszej osoby w rodzinie, czyli nanaj, babci Moniki. Zapraszam i zapraszam też do polubienia kanału, do subskrypcji i dziękuję za oglądanie i do zobaczenia, pa pa.